Mikołaj, czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć, czym na co dzień się zajmujesz? Tak, nazywam się Mikołaj Sieczka, od ponad 20 lat działam w branży IT, początkowo we frontendzie. Właśnie moja przygoda zaczęła się od grafiki komputerowej, wszedłem we frontend, przez lata przesuwałem się w stronę full stack dewelopera, później wszedłem na pozycje menedżerskie, a ostatnio tworzę kanał Proste IT, w którym między innymi rekruterom opowiadam o różnych technologiach, no i staram się je tłumaczyć właśnie prostymi słowami. To do tego jeszcze wrócimy, ale jakbyś mógł powiedzieć, bo wspomniałeś o tym, że od 20 lat jesteś w obszarze IT. Jak się zmieniły procesy rekrutacyjne przez te 20 lat? No, procesy zmieniły się bardzo. Z tego co można zauważyć na pierwszy rzut oka, to jest coś, co przyniosła jakby pandemia, czyli to, że większość procesów jest obecnie procesami online. I chyba szybko jakby wszyscy zapomnieliśmy, ile czasu kandydat musiał poświęcić, żeby dojechać do firmy, przygotować się, przejść właśnie przez wszystkie bramki, recepcje. Dodatkowy stres właśnie rozmowy w miejscu właśnie obcym, że tak powiem. No a teraz siedzimy w wygodnym fotelu, we własnym domu, zazwyczaj w wygodnych ciuchach. No i powiedzmy, że wystarczy nam ta godzina w ciągu dnia, możemy to dowolnie sobie zagospodarować tym czasem. No i po tej godzinie, powiedzmy tej rekrutacji, wracamy do własnych obowiązków, więc mega to jakby usprawniło procesy rekrutacyjne. Kolejną rzeczą, którą zauważam, to jest to, że sam proces, jakby ilość etapów się wydłużyła, ponieważ często teraz pojawia się coś takiego jak culture fitting, dodatkowe spotkania właśnie z ludźmi z organizacji, żeby właśnie sprawdzić, jak kandydat się wpisze w przyszły zespół. To też mogą być spotkania z ludźmi, z którymi na przykład nie będzie pracował, to może być ktoś z recepcji, no więc to jest coś nowego, coś ciekawego. No ale jakby też pod kątem tym technologicznym, no mamy teraz wyspecjalizowane te portale pracy, gdzie możemy sobie odfiltrować, czy chcemy pracę remote, hybrydową, czy stacjonarną, widełki podane, więc super sprawa dla kandydatów. Ja może podpytam Cię w międzyczasie, bo wspomniałeś o tym, że te procesy rekrutacyjne się wydłużyły odnośnie ze względu na ten culture fitting. Czy nie sądzisz też, że ze względu na to, że ta pandemia wymusiła to, że te rozmowy są jednak z domu, to możesz tych rozmów mieć więcej, przez co masz więcej też ofert, więc jakby optymalnie ten proces rekrutacyjny powinien się skracać, no bo im on się bardziej wydłuża, tym ty w tym czasie dostajesz więcej ofert i no jednak nie we wszystkich procesach możesz dojść do tego finału. No z pewnością, pomimo, że mamy więcej etapów, no to możemy je zagęścić, no bo kiedyś kandydat mógł sobie pozwolić na spotkanie na przykład po godzinach pracy, tak? Teraz może to zrobić na przykład rano, w ciągu dnia, więc zdecydowanie zgadzam się, że ogólny czas no jest skrócony, no i czas jakby ma teraz w obecnych czasach bardzo duże znaczenie w rekrutacji. Mamy nowoczesne właśnie systemy, gdzie kandydat możemy zrobić taki pair programming z kandydatem, możemy sprawdzić, jak programuje, zadawać mu właśnie pytania, no i oglądać właśnie, w jaki sposób on pracuje i programuje. Aczkolwiek ja uważam, że ten fragment jest troszkę, może być dyskryminujący dla pewnej grupy programistów. I jeżeli mógłbym dać jakąś radę właśnie dla osób, które weryfikują technicznie, żeby no nie przykładać tego stuprocentowego znaczenia do wyniku tego właśnie testu kodowania, bo jeszcze jest na przykład rozmowa techniczna o doświadczeniu i ogólnie o technologiach. Do samej weryfikacji technicznej to jeszcze sobie chwilkę później podyskutujemy. Natomiast chciałbym Cię jeszcze podpytać odnośnie rekruterów IT. Czy właśnie w ostatnich miesiącach, nie wiem, w przeciągu ostatnich 2 lat zauważyłeś też różnicę w podejściu rekruterów do swojej pracy czy do kandydatów? Z pewnością tak, na przestrzeni lat, powiedzmy, sięgnę pamięcią no te 20 lat wstecz, no to w tamtych czasach rekruterzy no nie byli wyspecjalizowani jakby w tych technologiach informatycznych, ponieważ te technologie miały tylko taką funkcję wspierającą. No teraz mamy rynek firm 100% software'owych, produkty cyfrowe,
No i to właśnie wymusiło wyspecjalizowanie się niektórych rekruterów dokładnie w tych procesach, więc oni świetnie znają technologię, rozumieją jak działa biznes wytwarzania oprogramowania. Powiedzmy tak, że rynek pracownika zdecydowanie wymusił też troszkę odwrócenie ról. No, kiedyś to pracownik szukał pracy, teraz to praca szuka pracownika. No i ten, powiedzmy, czas pierwszego kontaktu rekrutera od wysłania CV do pierwszego telefonu, no, może być kluczowy w przypadku wielu kandydatów. Czyli bardzo ważny jest czas tutaj, tak? Zdecydowanie. Mogę też powiedzieć jakby z naszego doświadczenia, że jeżeli chodzi o te procesy rekrutacyjne, to faktycznie no, kluczowym aspektem jest tutaj czas, czyli moment od kiedy ten rekruter zrobi ten pierwszy screening z kandydatem, wyśle to CV do klienta i do momentu otrzymania oferty, no też nasze statystyki pokazują, że to nie powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Nie wiem, co ty o tym sądzisz? Z mojego doświadczenia, gdy rekrutowałem bezpośrednio do firmy, no to ten czas często się wydłużał. Natomiast faktycznie w przypadku właśnie firm rekruterskich, takich pośredniczących, ten czas jest bardzo, bardzo szybki, bardzo krótki. Przez te 20 lat swojego doświadczenia zetknąłeś się pewnie z wieloma różnymi rekruterami. Czy mogłeś wymienić, bo pewnie takie były, jakieś błędy, które popełniali ci rekruterzy? Taki rekruter może mieć problemy w stworzeniu dobrej oferty pracy. W tym, czy właściwe technologie znajdą się właśnie w tej sekcji, powiedzmy, must have, czy w tej nice to have. Być może ich jest za dużo, być może przeglądając profile kandydatów, pomija kandydatów z technologią bliźniaczo podobną, no i przez to, że nie wie, no to takich ludzi też pomija. Więc zdecydowanie tego typu błędy dla rekruterów mogą powodować problemy w pracy. Nie powinny, że tak powiem, zakłócać samego procesu. I bardziej znaczących błędów to jeżeli rekruter nie potrafi na przykład opowiedzieć o ofercie pracy, w sensie nie zna jej za dobrze, nie wie w jakich technologiach tam się pracuje, do jakiego zespołu może dołączyć kandydat, to już tutaj właśnie no nie może zrobić tej świetnej roboty sprzedażowej, no bo przy dzisiejszym rynku rynku IT kandydat prawdopodobnie ma kilkanaście, przykładowo kilkanaście rekrutacji i no on sobie może wybierać właśnie te ciekawsze, więc to jest duże zadanie właśnie dla rekrutera, bardzo ważne zadanie, żeby tą ofertę świetnie sprzedać temu kandydatowi, że tak powiem, zarzucić haczyk, żeby on dalej chciał w ten proces wejść. No i jeżeli on to zrobi, powiedzmy, źle na początku, no to już może, że tak powiem, wpływać na rezultat tej rekrutacji. Okay. To jak scharakteryzowałbyś takiego dobrego rekrutera IT? No i ja bym powiedział, że on zakłada wiele czapek. W tym sensie tak, no i jest osobą, która ma te podstawy techniczne. No oczywiście nie jest programistą, ale zna technologię i wie do czego one służą i jak działa branża IT. No po drugie, no to jest też troszkę psychologiem, no bo musi umieć czytać ludzi, musi być, no z tego wynika, musi być empatyczny, umieć aktywnie słuchać, żeby też zweryfikować te kompetencje miękkie kandydata. No, zakłada później tą czapkę sprzedawcy, czyli robi ten pierwszy kontakt i zachęca no, do wzięcia udziału w procesie. No może też później, tak, gdy na przykład kandydat chce wyjść, no to też tutaj może tutaj właśnie jako sprzedawca go zachęcać do pozostania, proponując jakieś, no nie wiem co może proponować, ale w trakcie całego procesu no, jest takim partnerem dla kandydata. Wspiera go w kolejnych rozmowach. Dobrze, jeżeli go przygotowuje do tych rozmów, daje mu wskazówki odnośnie osób, z którymi będzie rozmawiał. No i na koniec też uważam, że troszkę jest wchodzi właśnie, zakłada czapkę lub wchodzi w buty coacha, czyli daje właśnie taki feedback kandydatowi, gdzie no, czyli taką odpowiedź, jak Ci poszło, co zrobiłeś dobrze, co źle, z naszego punktu widzenia, gdzie masz może braki, co możesz poprawić, a co nam się bardzo w tobie podobało. No i to jest no, bardzo cenna informacja.
Sporo powiedziałeś na temat tego, jak właśnie wygląda ta relacja z rekruterem, czego byś oczekiwał od rekrutera. A jak właśnie, Twoim zdaniem, na co powinien stawiać rekruter w komunikacji z kandydatem? Co jest istotne dla kandydata? Z mojego punktu widzenia, no, musi być bardzo zacieśniony kontakt jakby z kandydatem, czyli kandydat musi być no, z angielskiego in the loop, czyli musi być w pętli, musi wiedzieć, czy proces dalej trwa, musi wiedzieć, jakie będzie miał kolejne etapy. Dobrze, jeżeli właśnie kandydat przygotowuje go właśnie do tych kolejnych rozmów. Fajnie, jeżeli na przykład zbiera też feedback po tych rozmowach, jak mu poszło. No i też ostatecznie, no właśnie w roli tego negocjatora, no próbuje domknąć ten, powiedzmy, kontrakt czy umowę, no w takiej metodzie czy filozofii win-win, tak? Czyli żeby i firma zatrudniająca pozyskała pracownika, no i żeby kandydat też był zadowolony jakby z oferty. Mikołaj, czy jest jakiś konkretny proces rekrutacyjny, który wspominasz najlepiej bądź najgorzej i czy rekruter miał na to jakiś wpływ? To właśnie było z tą firmą rekruterską z Wielkiej Brytanii. I co mi się tam jakby rzuciło w oczy, to że ten kontakt jakby nastąpił momentalnie, czyli rekruter mnie zaczepił na LinkedInie, podesłałem CV i dosłownie 5 minut później już mieliśmy pierwszą rozmowę. Zapytał się oczywiście, czy możemy porozmawiać i on już robił wstępny brief właśnie mojego CV, gdy tam mu opowiedziałem o projektach, które na przykład też robię prywatnie. On od razu zaczął łączyć kropki i mówi, tutaj się wpiszesz właśnie świetnie właśnie i w to, czym ta firma, do której jakby chciałbym Cię zarekomendować, się zajmuje. Byłem zorientowany jakby w całym procesie, podtrzymywał stale kontakt, czyli jeżeli tam coś się powiedzmy wydłużyło, czy jakieś święta, no to on cały czas trzymał rękę na pulsie i też oczywiście no, pilnował też swojego interesu i czy ja nie jestem w jakichś procesach, być może coś trzeba byłoby przyspieszyć. No ale to było super, bo ja wiedziałem, że ten proces jakby trwa i że na przykład nie jest tak, że wypadłem, bo się zakończył. Z czym się spotkałem po raz pierwszy, to, że on dzwonił do mnie 10 minut przed spotkaniem i mnie, że tak powiem, coachował, czyli sprawdzał moje nastawienie do rozmowy, jeszcze przypominał właśnie rzeczy, które z mojego profilu warto podkreślić w danej rozmowie, no i właśnie życzył powodzenia, a 5 minut po spotkaniu już było zbieranie feedbacku. No nie udało mi się w tym przypadku dostać tej pracy, no ale tak, dostałem feedback i kontakt z rekruterem, przyznaję, po bardzo długim czasie on stale jakby pinguje i sprawdza, czy jestem dostępny na rynku, więc to było naprawdę takie świetne doświadczenie, jeśli chodzi o rekrutację. Jaki w takim razie, czy feedback jest dla Ciebie istotny i jaka forma feedbacku też Ci te informacje zwrotne Ci odpowiada? Czy mail, czy rozmowa, czy jeszcze w jakiejś innej formie? No tak, feedback jest jakby dla mnie bardzo ważny i to jest pewnie ze mną tak jak z większością osób, że przyjąć ten feedback taki korygujący, taki negatywny, no nie jest z początku łatwo, no bo to trzeba przełknąć. Ja mam taką metodę, że muszę chwilę z tym pochodzić w głowie, pomielić. Czasami może przetłumaczyć go sobie swoimi słowami i ja z niego też czerpię. Chociaż jak przyznaję, no nie jest przyjmowanie właśnie tego feedbacku dla mnie takie łatwe, jak tego pozytywnego. Jeśli ogólnie chodzi o właśnie feedback w rekrutacjach, to przyznaję, że on nie jest czymś powszechnym. Zdarza się, zazwyczaj no, możemy za feedback uznać lakoniczny mail, że rekrutacja się zakończyła i postanowiliśmy iść z innym kandydatem. Tak? No to jest powiedzmy najprostszy feedback, przynajmniej wiemy, że proces się zakończył. I najczęściej, jeżeli dostawałem jakieś feedbacki, no to były odnośnie tych części technicznych. Bo tutaj wszystko jest, powiedzmy, jakiś test, łatwo powiedzieć. W tej technologii to znałeś, to nie znałeś, więc tu masz braki, tutaj świetnie sobie radzisz. Natomiast czego mi właśnie brakuje, no to tego feedbacku z kompetencji miękkich, no bo teraz też chcemy, żeby programiści no nie tylko jakby kodowali, ale bo też są częściami jakichś zespołów deweloperskich, pracują w jakichś nowoczesnych, zwinnych metodologiach. Chcemy, żeby ludzie budowali jakąś swoją sieć profesjonalistów, byli widoczni później w organizacji, więc to wymaga wielu takich cech kompetencji miękkich.
A właśnie takie cechy, no właśnie rekruter może przynajmniej wyłapać, więc to jest też taka uwaga Mikołaja Sieczki, jednego z kandydatów, no że fajnie jakby ten właśnie feedback był taki kompleksowy, czyli i z kompetencji miękkich, i technicznych, i może ogólne jakieś podsumowanie. A dostałeś kiedyś od jakiejś firmy właśnie taki feedback z kompetencji miękkich? Dostałem, to też jest przykład jednej z lepszych właśnie takich doświadczeń gdzie byłem w rekrutacji. No i tutaj dostałem feedback jakby ze wszystkich, od wszystkich osób. Rekruter skontaktował się jakby z każdą osobą, a może po prostu w trakcie, w jakimś systemie to było notowane i dostałem faktycznie taki bardzo szeroki jakby opis, jak byłem odbierany, co im się podobało, co nie. A w jakiej formie uważasz, że to powinno być przedstawiane? Czy najlepiej, czy ty jakby preferujesz, żeby to było nie wiem, mailowo, telefonicznie? Ja wolę mailowo, bo właśnie potrzebuję czasami czasu, żeby sobie to przetrawić i powiedzmy mogę pewne rzeczy albo źle powiedzmy zrozumieć, gdy to jest rozmowa, no bo kiedy przychodzi feedback, no zazwyczaj jak rozmowa się, trzeba powiem, rekrutacja się nie powiodła, więc może oczekujemy tej dobrej informacji, no a dostajemy feedback, więc też jesteśmy trochę na emocjach i fajnie później spojrzeć na to może z jakiejś dalszej perspektywy czasowej. A miałeś jakąś taką sytuację, że właśnie otrzymałeś feedback, nie zgodziłeś się z nim, tak? Natomiast potem przemyślałeś sobie i mówisz, dalej się z nim nie zgadzam. Jakby dalej to nie jest to, co ja uważam, że jest. Aha. Czy miałeś taką sytuację i co zrobiłeś? No myślę, że takich sytuacji to było dużo, bo no, często jest tak, że jesteśmy w kilku procesach rekrutacyjnych, tak? I gdzieś jest ta chemia jakby w rozmowach między właśnie firmą a kandydatem. No i powiedzmy, że tam się super jako kandydaci sprzedajemy, podobamy się, nasze te pozytywne cechy są super doceniane, no a jednocześnie równolegle idziemy z inną rekrutacją, no i tam właśnie przychodzi taki feedback negatywny, więc to na pewno zależy od skali, tak? Jeżeli dostawałbym wiele tych feedbacków negatywnych i tam by się te rzeczy powtarzały, no to coś jest na pewno na rzeczy. No ale jeżeli jestem w kilku rekrutacjach i faktycznie też dostaję dużo takiego pozytywnego feedbacku, no to wyciągam z tego średnią. Jedynie co jako kandydat mogę zrobić, a właściwie może większość kandydatów też powinna to robić, to też dawać jakby feedback po całym procesie rekrutacyjnym, właśnie czy firmie rekrutacyjnej, czy rekruterowi. No bo to też, no po co jest ten feedback? No żebyśmy się wszyscy jakby tutaj troszkę rozwijali i uczyli czegoś, więc polecam to też w drugą stronę. Też przypuszczam, że przyjąć może negatywny feedback też wymaga pewnej dojrzałości. Z pewnością. Że właśnie no, trzeba jakby, jeżeli ktoś dużo wie, to tak im więcej wie, tym więcej widzi, ile jeszcze nie wie i po prostu są pewne obszary, których nigdy nie jest w stanie opanować całej wiedzy w danej dziedzinie, więc ja pytam właśnie o tą reakcję, bo też no, słyszałem o osobach, które właśnie różnie reagowały, nie mogły się z tym pogodzić, uznały, że to jest niesprawiedliwe, że to jest nie fair. Na pewno było w tym ziarn naprawdę może więcej. Zgadzam się w 100%. Chciałbym Cię jeszcze podkreślić takich umiejętności technicznych rekruterów IT. Jak Ty je oceniasz po tym kontakcie, który no, na pewno tych ofert dostajesz teraz sporo, pewnie w takich rozmowach też uczestniczysz. Jak oceniasz te kompetencje techniczne rekruterów obecnie i w porównaniu do tego, co jeszcze miało miejsce, załóżmy tak kilkanaście miesięcy temu, czy też nawet 2-3 lata temu i w jakim kierunku to idzie? Jeśli chodzi o rekruterów takich doświadczonych, no to ta wiedza ich jest bardzo wysoka. No ponieważ ja już też aplikowałem i na stanowiska właśnie seniorskie czy menedżerskie, no to też już zazwyczaj rozmawiam też z rekruterami na podobnych stanowiskach, na stanowiskach właśnie seniorskich czy takich middle. No i to są osoby jakby bardzo doświadczone. No co warto podkreślić, no to fakt, że no, cała technologia i cały świat IT no stale się rozwija, więc to jest tak, że i doświadczeni rekruterzy muszą się stale uczyć, bo pojawia się jakaś nowa działka, nie wiem, blockchain czy coś innego, no i fajnie tutaj
pojawiają się oferty pracy, no ale też właśnie rekruter musi zrozumieć, o co w tym chodzi. Więc, no a w przypadku właśnie rekruterów początkujących, no to jest, no dość często się jakby spotykałem z faktem, że oni albo właśnie nie do końca rozumieli, no czasami co było może taką oznaką, no nie wiem, może niezbyt profesjonalną, że oni jakby zadawali mi pytania w trakcie rekrutacji, a do czego to służy, a do czego to, czyli chcieli się edukować jakby w trakcie tej pierwszej rozmowy. No i to może nie tu szukali tej wiedzy, gdzie trzeba. Na przestrzeni tych wszystkich lat Twoja rola trochę ewoluowała. Kiedyś byłeś wyłącznie kandydatem, teraz może czasami jesteś kandydatem, ale często też jesteś osobą, która prowadzi tą rekrutację, czy która zatrudnia do swojego zespołu, czy jesteś tam tak zwanym hiring managerem. Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać relacja pomiędzy rekruterem, a właśnie osobą taką jak Ty, hiring managerem? Z pewnością ten kontakt powinien być częsty i no, tutaj te relacje powinny być jakby zacieśnione. No bo to jest właśnie dobre miejsce, żeby rekruter na przykład dowiedział się dużo i o projekcie, i właśnie o zespole, o oczekiwaniach menedżera, czyli coś, co mu się przyda później w tej części sprzedażowej. No wspólnie mogą zaplanować dobry właśnie proces rekrutacyjny. Ja mam taki przypadek, że właśnie bardzo taki rekruter, który był zaangażowany w tą rekrutację, no podpowiedział mi, że mogę też przejrzeć jakąś wewnętrzną bazę kandydatów odrzuconych. I ja tam znalazłem jednego dewelopera, który no, przeszedł rozmowę jakby w moim procesie i ja go zatrudniłem, więc on po latach został takim świetnym top talentem, takim właśnie w organizacji, więc to pokazuje, że po pierwsze i takie bazy mają też dużą wartość, no ale gdyby nie też te dobre relacje, no to pewnie gdzieś tą osobę byśmy przeoczyli. No i tutaj, podobnie jak w każdym procesie, no uważam, że po zakończonej rekrutacji fajnie zrobić takie podsumowanie, jakby co poszło dobrze, co poszło źle, co możemy w następnej rekrutacji ulepszyć. No i właśnie tak się buduje dobrą taką relację z rekruterem, między menedżerem a rekruterem. A jak z Twojej perspektywy, jakby z Twojego doświadczenia powinna wyglądać taka weryfikacja techniczna kandydata? No, mogę powiedzieć sobie, że jako programista jestem takim generalistą. To znaczy, że ja poruszam się po wielu technologiach, natomiast nie wyspecjalizowałem się w żadnej. Jestem bardzo pragmatyczny, czyli skupiam się na tym, czego obecnie potrzebuję. No i to też powoduje, że ja rozumiem, że też są podobni właśnie programiści na rynku. Dlatego ja osobiście nigdy nie przykładałem takiej dużej wagi właśnie do samego programowania podczas rekrutacji. Ja jako zatrudniający menadżer, czy wcześniej osoba weryfikująca, bardziej szukałem w kandydacie tego, co czyni programistę dobrym programistą, czyli takiej ciekawości, takiego kwestionowania właśnie tego stanu zastanego, czyli pytam się, czy to jest na pewno dobre rozwiązanie, czy ja mogę to napisać lepiej, a w przypadku, jak coś mi wyszło przez przypadek i działa, no to drążę temat, dlaczego to działa, a nie przyjmuję filozofię, działa to nie ruszaj. No i to są takie cechy, które świadczą o dojrzałości programisty. Więc oczywiście mieliśmy też narzędzie w postaci testów. Jeżeli na przykład było zadanie, gdzie jakiś fragment kodu musiał powstać, no to ja wolałem, żeby kandydat użył czegoś, co się nazywa pseudokodem, czyli takim wymyślonym językiem programowania, który nie musi mieć zasad żadnego, ale żeby zrozumieć jakby jego logikę rozumowania. No więc ja głównie skupiałem się na tym, plus sprawdzałem, a właściwie zastanawiałem się, jak dany kandydat dopasuje się do zespołu. Czyli też troszkę właśnie pod kątem kompetencji miękkich, czy gdzie wyobrażałem sobie, gdzie on się wpasuje w zespół, czy mogą powstać jakieś konflikty i jakby pod takim kątem też rozważałem kandydatów.
A podpytam Cię jeszcze, trochę pogłębię ten temat tej weryfikacji technicznej. Powiedz, jak wyglądają takie spotkania? Czy jak wyglądało u Ciebie, jak te techniczne kompetencje weryfikowałeś? W moim przypadku to najczęściej mieliśmy przygotowane zestawy testów. Pytania z technologii, pytania właśnie często otwarte. No też czasami właśnie było zadanie właśnie napisz fragment kodu. No ale to też się wpisuje w to, co mówiłem wcześniej, że no to nie jest standardowe środowisko programisty, czyli pisanie przy pomocy kartki i długopisu. Więc ja też właśnie nie traktowałem bardzo, no nie miało to takiego wpływu na decyzję, jak powiedzmy reszta pytań i te takie pytania z mojej strony, takie właśnie o jego sposób myślenia, o jego sposób pracy, jak on rozwiązuje problemy, żeby opowiedział o jakichś ciekawych rozwiązaniach, które zaimplementował, więc tego typu rzeczy. Na samym początku naszej rozmowy wspomniałeś też o takim zadaniu domowym. I jakby nie dokończyliśmy tego wątku, jakbyś mógł powiedzieć, jak Ty oceniasz tą metodę weryfikacji kompetencji technicznych i co o tym myślisz? Ja osobiście myślę, że jeżeli ona miałaby się wydarzyć w dzisiejszych czasach, to uważam, że ona powinna być na jakimś już zaawansowanym etapie rekrutacji, bo w dawnych czasach spotykałem się z sytuacjami, gdzie kandydat po rozmowie z rekruterem był proszony o wykonanie tego zadania, a dopiero później miała nastąpić taka rozmowa właśnie techniczna. No i to było bardzo, moim zdaniem, nie w porządku w stosunku do kandydata, bo on musiał poświęcić na to dużo czasu i często na przykład dobrzy kandydaci rezygnowali, tak? Bo ten proces mógłby wyglądać odwrotnie. I z punktu widzenia kandydata, no to ja bym to sparafrazował tak, no, firma nie może poświęcić godziny czasu na spotkanie, a ja mam poświęcić kilkanaście godzin na stworzenie jakiegoś kodu. No i ja widziałem w tym największy problem. Ale oczywiście no, na zaawansowanych etapach rekrutacyjnych, gdy no, kandydat też chce się dostać do tej firmy i mu zależy, jest to jak najbardziej okej. Jakiś czas temu my przeprowadziliśmy taką ankietę wśród na ponad 800 programistów, gdzie pytaliśmy o te preferowane metody weryfikacji kompetencji technicznych i właśnie na drugim miejscu było to zadanie domowe. I to skonfrontowaliśmy trochę z naszymi takimi wewnętrznymi statystykami, które pokazały, że pomimo tego, że kandydaci deklarują chęć, że chcieliby to zrobić, to jednak niewiele osób kończy to zadanie domowe. Z racji tego, że to w międzyczasie zawsze się pojawia właśnie coś innego ważnego, no bo takie zadanie jest absorbujące i to wymaga kilka godzin pracy, więc no najczęściej starałem się to zrobić w weekend, ale w weekend no jest rodzina, są inne rzeczy do zrobienia. No i jakby ten współczynnik sukcesu czy zakończenia tego zadania no był bardzo niski pomimo wysokich chęci na początku tego, czy deklarowanej chęci zrobienia takiego zadania. Te statystyki, o których mówisz, są bardzo ciekawe. Jeżeli mógłbym tutaj domyślać się, dlaczego tak jest, no to zadanie techniczne, taka praca domowa, no może się wydawać właśnie atrakcyjne, no bo robimy ją w komfortowych warunkach właśnie, czyli na swoim oprogramowaniu, googlujemy, może niektórzy myślą, że skopiują jakieś gotowe rozwiązania i to się pozornie wydaje takie łatwiejsze, mniej stresogenne, no ale faktycznie później trzeba to rozwiązanie dopracować i to o czym powiedziałeś, że nagle się okazuje, że tego czasu nie ma albo kandydat nie chce go poświęcić. Natomiast też w ramach ciekawostki powiem, że numerem 1 to była rozmowa techniczna z hiring managerem czy z team leaderem. Super, no bardzo mi się to podoba i no, z takiego mojego doświadczenia, że tak powiem zawodowego, no to faktycznie najlepiej wspominam te rozmowy i one często też zakończyły się sukcesem, gdy to była właśnie rozmowa, ten etap był skrócony właśnie, była rozmowa, na której był i hiring manager i osoba techniczna, no i zazwyczaj później była oferta, bo często też firmy na przykład patrzyły już na moje poprzednie doświadczenie,
No i stawiały sprawę tak, no mamy na przykład okres próbny, no i zobaczymy jak sobie radzisz. I ja uważam jak najbardziej to jest okej, no bo trzeba dać człowiekowi rozwinąć skrzydła, pokazać się z najlepszej strony. Porozmawiam jeszcze troszeczkę o rekruterach, bo no, wielu rekruterów myśli na temat wejścia w ten rynek, chciałoby rekrutować programistów i jakby co byś mógł polecić takim początkującym rekruterom, co zrobić, żeby odnieść sukces w rekrutacji kandydatów takich jak Ty? Początkujący rekruter powinien zainteresować się technologią i no tą wiedzę może zdobyć w różnych miejscach w internecie, między innymi na moim kanale Prosty IT, na który serdecznie rekrutera początkującego zapraszam. No po drugie to też zrozumieć jak działa biznes właśnie wytwarzania oprogramowania. Jak wygląda taki dzień pracy programisty? No bo ta branża, jak każda inna, też ma jakąś swoją specyfikę. No i fajnie, jeżeli właśnie rekruter postara się zrozumieć właśnie kandydatów. No i ostatnia rzecz, no to właśnie ten feedback, który zaleciłbym i dawać, ale też prosić od niego, czy wewnętrznie od kolegów z zespołu, czy od kandydatów. Dobra, Mikołaj, bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Myślę, że mnóstwo ciekawych, przydatnych informacji usłyszeliśmy też my, ale i myślę, że... Wielu nowych subskrybentów, nowych definicji wyjaśnionych w sposób jasny, zrozumiały dla osób nietechnicznych. Ja również dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Bardzo ciekawa była. Dzięki.